mówi się, że w 98% przyczyną raka szyjki macicy jest właśnie przetrwała infekcja HPV. Natomiast istnieje szereg czynników ryzyka, które doprowadzają do tego, że dochodzi do infekcji wirusem HPV. W badaniu kontrolnym, jak widzicie, pacjentki nawet wydawałoby się po dużych wycięciach pięknie się goją i naprawdę szyjka macicy już po miesiącu od zabiegu wygląda niemalże tak, jakby nigdy tam żaden zabieg nie był przeprowadzony. Czułość badania HPV jest ponad 90%, czyli nawet jak wykonamy tylko test HPV, to on już potrafi nas ukierunkować, czy pacjentka jest w grupie ryzyka. Badając się, dokonując profilaktyki, naszym celem jest wychwycenie stanu przednowotworowego, czyli zanim dojdzie do rozwoju szyjki macicy. Więc nowotwór szyjki macicy jest takim nowotworem, gdzie naprawdę mamy bardzo dobre narzędzia do wychwytywania stanów, zanim rozwinie się nowotwór złośliwy. Mówimy o tym, o czym głośno się nie mówi, a powinno, gdyż stawką jest komfort naszego życia. Ja nazywam się Maksymilian Markuszewski i na co dzień prowadzę klinikę medyczną pod marką DCG Centrum Medyczne we Wrocławiu, a na tym kanale rozmawiam z lekarzami, z którymi współpracuję, o problemach intymnych kobiet i mężczyzn, aby dostarczyć Państwu wiedzę bezpośrednio u źródła. Dzisiaj moim gościem jest lekarz, specjalista, ginekolog, położnik, a także ginekolog, onkolog, pani Agata Tyc-Bobryk. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani doktor, na wstępie chciałbym podpytać o pani codzienną praktykę. Łączy pani pracę w szpitalu z praktyką ambulatoryjną, a czy mogła pani powiedzieć coś więcej? Tak, pracuję w szpitalu wojskowym przy ulicy Weigla we Wrocławiu. Pracuję tam już od kilku lat. Dzięki pracy na oddziale ginekologii onkologicznej, prokreacyjnej udało mi się zdobyć drugą szczegółową specjalizację, jaką jest ginekologia onkologiczna. Moją podstawową specjalizacją jest ginekologia i położnictwo. Moją codzienną praktyką lekarską jest opieka szczególnie nad kobietami z chorobami z zakresu ginekologii onkologicznej, a także zajmuję się pacjentkami z różnymi zmianami, które wymagają leczenia operacyjnego lub diagnostyki zabiegowej. Więc tam realizuję przede wszystkim te wszystkie tematy, te wszystkie procedury. Moją dodatkową praktyką jest również opieka nad pacjentkami w drodze ambulatoryjnej, w placówkach prywatnych, gdzie zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób ginekologicznych, zarówno z zakresu ginekologii onkologicznej, a także różnych chorób ginekologicznych łagodnych. Zajmuję się również diagnostyką i leczeniem endometriozy u pacjentek, które albo podejrzewają taką chorobę, albo już ta choroba została stwierdzona. Czy z ciekawości więcej czasu pani spędza na sali operacyjnej czy w gabinecie z pacjentem? W zasadzie dzielę te obowiązki tak, aby zarówno spędzać czas w towarzystwie pacjentów, w gabinecie, żeby móc z nimi praktykować, porozmawiać, diagnozować. Jest to niezbędne do tego, żeby móc praktykować już na sali operacyjnej, tak, operować. Pierwszym elementem kontaktu z pacjentem jest jego kontakt z nim w gabinecie po to, żeby mu pomóc i móc operować. Więc myślę, że jest to czas podzielony pół na pół między właśnie kontaktem w gabinecie, a kontaktem już na sali operacyjnej. Rozumiem. Mamy w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, mamy połowę października w zasadzie. Miesiąc pod hasłem Różowy Październik, poświęcony co do zasady profilaktyce raka piersi, samym badaniu piersi. Zachęca się kobiety do badań piersi, mamografii, USG i takiej autodiagnostyki.
Niekiedy również pod tą kampanię podczepia się profilaktykę przeciwko rakowi szyjki macicy. Czym tak naprawdę jest rak szyjki macicy i dlaczego to jest takie ważne, żeby o nim mówić? Rak szyjki jest nowotworem złośliwym, który rozwija się właśnie w szyjce macicy. Jest to część narządu rodnego każdej kobiety. Jest to niezwykle podstępny nowotwór, rozwija się bardzo długo, powiedzmy w tej fazie utajonej, potrafi znajdować się bardzo długo, długo nie daje żadnych objawów. W momencie, kiedy te objawy już występują, no niestety często możemy mówić, że rozpoznanie tego nowotworu już jest w bardziej zaawansowanym stadium i wówczas leczenie i rokowanie również też jest gorsze u tych pacjentek. Dlatego tak ważne jest regularne badania, profilaktyka, czyli monitorowanie pewnych chorób, a szczególnie właśnie profilaktyki, screeningu raka szyjki macicy, nawet jeżeli nie odczuwamy objawów. DCG to wielospecjalistyczne centrum medyczne zlokalizowane we Wrocławiu. Znajdziesz w nim ponad 50 lekarzy z zakresu prawie 20 specjalizacji. Wejdź na dcgwroclaw.pl i umów się na zabieg w miejscu, w którym bezpieczeństwo jest priorytetem. Jakie są główne czynniki ryzyka związanego z rakiem szyjki macicy? Główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest przetrwała infekcja wirusem HPV. Mówimy o HPV, ale o typie onkogennym, wysoko onkogennym. To jest jakby bezpośrednia przyczyna powstawania nowotworu złośliwego szyjki macicy. Mówi się, że w 98% przyczyną raka szyjki macicy jest właśnie przetrwała infekcja HPV. Natomiast istnieje szereg czynników ryzyka, które doprowadzają do tego, że dochodzi do infekcji wirusem HPV. To jest przede wszystkim kontakt płciowy, tak? Wirus zostaje przekazany z partnera na partnera drogą płciową, więc tutaj przede wszystkim czynnikiem ryzyka, które zwiększa zachorowalność na HPV, jest duża ilość partnerów seksualnych, wczesna inicjacja seksualna, jak również różne zachowania, ryzykowne zachowania seksualne. Innymi czynnikami ryzyka jest również duża liczba porodów. Co ciekawe, palenie papierosów również zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy jest nowotworem nikotynozależnym, więc szczególnie właśnie pacjentki, które są narażone na infekcję, na rozwój nowotworu złośliwego szyjki, zachęcamy do zaprzestania palenia. Jak również kolejnym czynnikiem ryzyka jest niski status socjoekonomiczny. Wynika to z faktu, że pacjentki, które nie mają dobrego dostępu do badań profilaktycznych, no niestety rzadziej się badają i z tego tytułu też możemy mówić o większym wychwytywaniu już niestety nowotworów złośliwych w tej grupie pacjentów. Bardzo mnie zainteresował wątek związany z nikotyną i jako czynnikiem sprzyjającym powstawaniu raka szyjki macicy. Czy to jakby związek nikotynowy jest konkretnie nikotyna? Konkretnie, tak. Czyli nawet nie trzeba po prostu palić papierosów, nawet te tak zwane podgrzewane papierosy, jeżeli czy jest e-papierosy, nikotyna, jeżeli jest w nich nikotyna, tak, to też zwiększają ryzyko. Także no konkretnie czy nikotyna. gdzieś nawet te kolorowe takie jak lizaki wyglądające e-papierosy również są czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Istnieje kilka nowotworów, które mają taką korelację z nikotyną. No, rak płuc wiadomo. Natomiast na przykład rak pęcherza moczowego również jest nowotworem nikotynozależnym. Więc należy pamiętać o tym, że nie tylko rak płuc jest wywołany paleniem papierosów, ale również niestety możemy sobie w inny sposób zaszkodzić paleniem. Takim podstawowym
badaniem screeningowym dzisiaj jest badanie cytologiczne. Chciałbym zapytać, statystyki w ogóle, które znalazłem a propos akcji Różowy Październik, mówią o tym, że mniej jak 30% kobiet w ogóle poddaje się regularnie badaniom cytologicznym. Na czym polega badanie cytologiczne i jakich wyników można się po takim badaniu spodziewać? Chciałabym jeszcze sprostać tą informację na temat statystyk, bo tu też między kolegami lekarzami na różnych konferencjach na ten temat mówimy o badaniu, o regularnym badaniu pacjentek i właśnie o tych statystykach. Pamiętajmy, że one mogą być też troszkę zaniżone z tego powodu, że wiele pacjentek jednak nie korzysta z programu profilaktyki, który nakazuje nam zgłaszanie tych pacjentek, tak? Ile pacjentek wykonuje takie badanie cytologiczne. Wiele pacjentek przychodzi do gabinetów prywatnych czy na NFZ i tam na wizycie lekarskiej pobierana jest cytologia. Pamiętajmy, że ona nie zostaje zgłoszona do żadnego centralnego rejestru, ale cały czas jednak mówi się, że nadal zbyt mało pacjentek wykonuje badanie cytologiczne, aczkolwiek te wyniki statystyczne mogą być zaniżone. Jeżeli chodzi o samo badanie cytologiczne, jest to badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, co oznacza, że również pacjentki, które nie doświadczają żadnych objawów niepokojących z dróg rodnych, powinny takie badanie regularnie wykonywać. Jest to badanie szybkie, nieinwazyjne, bezbolesne, no może prawie bezbolesne. Czasem podczas pobierania cytologii odczuwamy niewielki dyskomfort, natomiast nie powinno to zniechęcać do pobierania tej cytologii. Samo badanie cytologiczne odbywa się w czasie badania ginekologicznego lub jest pobierane przez położną. Położne również mają kwalifikacje do tego, żeby pobierać cytologię. Odbywa się na fotelu ginekologicznym. W czasie badania za pomocą specjalnej szczoteczki pobieramy z powierzchni szyjki macicy, z kanału szyjki macicy, pobieramy komórki z powierzchownej warstwy szyjki macicy na zasadzie zbierania tego, złuszczania, zdrapywania, ale w sposób właśnie taki mało inwazyjny. No i materiał jest przekazywany do laboratorium i wówczas cytolog dopiero opisuje nam, sprawdza, bada, opisuje nam pobrany nasz materiał. Następnie przychodzi do nas wynik cytologiczny i my jako lekarze musimy go zinterpretować. Dawniej istniał system oceniania cytologicznego według Papa Nicolau. To już jest archiwalny, już nieaktualny system oceny cytologicznej, klasyfikacji cytologii. Pacjentki, które kiedyś właśnie pamiętają, miały pobierane cytologie, pamiętają właśnie ten stary system i zawsze posługują się taką już nieaktualną nomenklaturą, że mam grupę 1., 2., 3., 4. lub 5. I zazwyczaj 1 i 2 to było w porządku, od 3 wzwyż oznaczało to, że coś już się dzieje. Tak jak już wspomniałam, jest to już nieaktualny system. Obecnie posługujemy się tak zwanym systemem Bethesda, który już bardziej szczegółowo opisuje ten wynik cytologiczny. Zazwyczaj graficznie jest opisywany w formie tabelki, gdzie cytolog zaznacza pewne podpunkty. Podstawowymi elementami, które musi cytolog określić, jest to, czy wynik nadaje się do oceny lub nie nadaje się do oceny, albo nadaje się do oceny warunkowo. Może się nie nadawać do oceny, dlatego że materiał jest na przykład zanieczyszczony krwią
i w ten sposób cytolog nie jest w stanie ocenić żadnej komórki szyjki macicy, albo mamy bardzo duży stan zapalny, wtedy albo właśnie nie ocenia, albo ocenia warunkowo właśnie z taką informacją, że jest bardzo dużo komórek zapalnych, co może też troszkę fałszować nam wynik. Kolejnym elementem, który cytolog ocenia, jest to, czy wynik jest, czy mamy komórki prawidłowe szyjki macicy, czy nieprawidłowe. Jeżeli mamy komórki prawidłowe, na tym jakby wynik już jest zadowalający, nie mamy żadnych więcej informacji. W momencie, kiedy mamy nieprawidłowe komórki szyjki macicy, trzeba ocenić, jakiego typu jest to nieprawidłowość. Albo może być to nieprawidłowość związana z komórkami nabłonka płaskiego szyjki macicy, czyli obrazowo mówiąc z powierzchni szyjki macicy, albo z kanału szyjki macicy, wówczas jest to nieprawidłowość w zakresie komórek gruczołowych szyjki macicy. To są dwie różne tkanki, które znajdują się w różnych miejscach na szyjce macicy. Na powierzchni znajduje się nabłonek płaski, w kanale szyjki macicy znajduje się nabłonek gruczołowy. I patologie, które wywodzą się z tych dwóch nabłonków, również jest inna, ale tak czy siak może doprowadzać do rozwoju raka szyjki macicy. Czy to z kanału szyjki macicy, czy z powierzchni szyjki macicy, z tarczy szyjki macicy. Najbardziej powiedzmy popularnymi, czy najczęściej spotykanymi nieprawidłowymi wynikami cytologicznymi są nieprawidłowości właśnie z zakresu nabłonka płaskiego. I tutaj możemy sobie rozgraniczyć takie najbardziej znane nam patologie, czyli wynik, który nazywa się ASCUS, mówiąc w skrócie. Z angielskiego oznacza to, że są komórki nieprawidłowe o nieokreślonym znaczeniu, gdzie do końca jeszcze nie wiemy, czy cytolog nie potrafi określić, jaka to jest komórka, czy ona jest nieprawidłowa już, czy powiedzmy jakby nadmiernie ocenia tą nieprawidłowość, która może wynikać z faktu, że na przykład jest stan zapalny i ta komórka jest trochę zmieniona. Więc nieprawidłowość na poziomie ASCUS wymaga często wyjaśnienia dodatkowego. Później idąc dalej, mamy zmiany o charakterze, w skrócie mówiąc LSIR z angielskiego, zmiany o niskiego stopnia, zmiany śródnabłonkowe niskiego stopnia. To są zmiany, które już mogą sugerować działalność wirusa HPV. To już są pierwsze jakby stadia działalności wirusa HPV. Są to również zmiany, które również wymagają wyjaśnienia, bo one albo mogą być świeże, albo mogą być przetrwałe te zmiany, mogą się cofać jeszcze, mogą progresować do zmian wysokiego stopnia, więc tutaj też wymagany jest szczególny nadzór nad tymi pacjentkami. Kolejnym wynikiem, który spotykamy w ocenie cytologicznej są nieprawidłowości o charakterze HASIL, czyli skrót również z angielskiego, zmiany śródnabłonkowe wysokiego stopnia, które już zdecydowanie wymagają naszej interwencji, powiedziałabym, że dość pilnej, czyli co najmniej wykonania badania już szczegółowego, kolposkopowego, żeby zweryfikować, jakiego rodzaju zmiany mamy na szyjce macicy. Oczywiście kolejnymi stadiami czy kolejnymi wynikami, które możemy znaleźć w cytologii, są już rak in situ, czyli rak, który jeszcze nie jest inwazyjny, znajduje się jakby jeszcze w stadium przedinwazyjnym, ale już tuż do tego, żeby doszło do raka mikroinwazyjnego, inwazyjnego i to też jest wtedy oceniane w cytologii. Chociaż te rozpoznania znajdujemy już bardzo rzadko.
Kolejnymi wynikami są już zmiany wywodzące się z kanału szyjki macicy. To już są wyniki AGC, czyli nieprawidłowe komórki gruczołowe, które mogą wywodzić się z kanału szyjki macicy albo z jamy macicy, czyli endometrium. Też czasami wychodzi nam w badaniu cytologicznym, albo mamy również rak gruczołowy szyjki macicy, który też jest już w cytologii rzadko spotykanym rozpoznaniem, ale też może się znajdować. Więc oprócz tych zmian dotyczących komórek szyjki macicy, które nas jako ginekologów, onkologów najbardziej interesują, znajdują się pewne elementy dodatkowe tego opisu cytologicznego, ponieważ cytolog dostaje w tej puli materiału, które my pobieramy z szyjki macicy, również na przykład fragmenty śluzu, pewnych komórek zapalnych, które znajdują się na szyjce macicy, więc możemy się spotkać. Grzybiczyk, dokładnie. Cytolog potrafi opisać nam konkretnie czynniki infekcyjne, które mogą odpowiadać infekcji, ponieważ on nie identyfikuje bezpośrednio tego czynnika infekcyjnego w kontekście mikrobiologicznym, on tylko na podstawie tego, co widzi pod mikroskopem, opisuje nam, że pewien czynnik odpowiada na przykład infekcji grzybiczej, infekcji bakteryjnej. Znajdują się czasami również na przykład opisy, że bakteria odpowiada, czy patogen odpowiada rzęsistkowi pochwowemu. Takie też się znajdują opisy. Również ocenia na przykład, że są komórki atroficzne. Atroficzne, czyli takie już związane z wiekiem, powiedzmy sobie wycofane, już widać, że dotyczą już kobiet, które już doświadczają właśnie spadków hormonalnych i wtedy ta atrofia też wychodzi w wyniku cytologicznym. Czyli badanie cytologiczne to nie tylko badanie, które chociaż przede wszystkim ma służyć takim screeningu, prewencji i wczesnym wykryciu komórek przedrakowych lub rakowych albo stanów, które mogą sygnalizować, że coś może się dziać nie tak, ale również zakażenia, infekcje i stany zapalne. Zakażenia, infekcje, stany zapalne są powiedzmy przy okazji. Przy okazji są diagnozowane w czasie badania cytologicznego. Docelowo badanie to nie służy identyfikacji tych patogenów. Do tego służą zupełnie inne metody diagnostyczne. Także jeżeli podejrzewamy u pacjentki stan zapalny lub infekcję, wręcz nie powinniśmy wtedy pobierać cytologii. Powinniśmy najpierw przeleczyć pacjentkę i pobierać cytologię już po leczeniu. Natomiast zdarza się czasem, że infekcja jest tak dyskretna, mało objawowa, pacjentka nie zgłasza żadnych dolegliwości, a mimo to po pobraniu wymazu w cytologii widzimy pewne patogeny, których powiedzmy nie spodziewalibyśmy się, bo jakby obraz kliniczny nie przedstawiał takiego obrazu. Kiedy powinno się cytologię pobierać? Cytologię najlepiej pobierać w środkowej fazie cyklu. Powiedziałabym tak bardzo ogólnie, bo panie też zawsze się zastanawiają, czy to jest dobry moment. Zasada jest taka, po pierwsze, na pewno nie powinniśmy pobierać cytologii w czasie miesiączki, w czasie krwawienia, bo absolutnie wtedy cytolog nie jest w stanie stwierdzić, ocenić w ogóle takiej cytologii. Nie powinniśmy pobierać cytologii w czasie trwania stanu zapalnego, czyli szczególnie wtedy, kiedy pacjentka zgłasza nam, że ma pewne objawy, które mogą sugerować infekcję. A rutynowo, planowo pacjentki powinny się pokazać do badania ginekologicznego i do pobrania cytologii. Ogólnie rzecz biorąc, nie tuż przed i nie tuż po miesiączce. Powiedzmy po miesiączce dobrze, żeby minęło kilka dni czy 4 dni. Tuż przed miesiączką, czyli też około 4 dni przed miesiączką. Podsumowując, myślę, że takie szerokie widełki możemy dać między 10 a 20 dniem cyklu. Myślę, że to będzie bezpieczny czas, żeby pobrać cytologię w sposób właściwy. Chciałbym też dopytać, są 2 rodzaje cytologii, a przynajmniej o 2 się szeroko mówi, płytkowa i LBC.
Czy która z nich jest lepsza, któraś gorsza, bardziej, mniej dokładna? Generalnie zarówno ta cytologia standardowa, jak i cytologia LBC, czyli na podłożu płynnym, są metodami diagnostycznymi, które określają dokładnie to samo, tak? Czyli nieprawidłowości w zakresie komórek szyjki macicy. Technika pobierania tych dwóch cytologii jest podobna. Za pomocą takiej samej szczoteczki pobieramy z szyjki macicy wymaz. Natomiast już ten materiał, który uzyskamy przy użyciu szczoteczki, ulega zupełnie innej obróbce. Cytologia ta standardowa, szkiełkowa, robimy właśnie na szkiełku mikroskopowym taki rozmaz specjalny właśnie przy użyciu szczoteczki, czyli jakby rozkładamy te komórki, rozścielamy je na powierzchni szkiełka. Utrwalamy materiał specjalnym produktem, specjalnym sprayem i w ten sposób materiał jest przygotowany już do oceny cytologicznej i jest wysyłany do laboratorium. Natomiast cytologia na podłożu płynnym, kiedy już mamy szczoteczkę z naszym wymazem, umieszczamy końcówkę tej szczoteczki do specjalnego pudełka z płynem i w ten sposób właśnie w tym pudełeczku, to pudełeczko jest transportowane już do laboratorium. Cytologia szkiełkowa jest oceniana przez cytologa już bezpośrednio pod mikroskopem, są oceniane komórki. Natomiast cytologia na podłożu płynnym, już ta faza, dalsza faza jakby obróbki materiału jest inna. Ten materiał, który jest w pudełku, ulega najpierw właśnie procesowi filtracji, gdzie oddzielamy komórki, na przykład zapalne, krew, oddzielamy od tych komórek szyjki macicy, które są właśnie już naszym docelowym punktem oceny przez cytologa. I można powiedzieć, że właśnie o to nam chodzi, żeby próbka nie była zanieczyszczona takimi właśnie komórkami zapalnymi czy krwią. Więc można by było się spodziewać, że cytologia LBC jest lepszym badaniem diagnostycznym niż cytologia szkiełkowa, ale badania mówią, że czułość cytologii szkiełkowej czy LBC w zasadzie niewiele się różnią. Można powiedzieć, że czułość badania szkiełkowej jest 60%, LBC 70%. Czułość, czyli zdolność do wychwytywania nieprawidłowości w czasie tego badania. Więc tutaj jakby różnice nie są duże, ale generalnie już powoli zmierzamy do takiego stanu, że pobieramy jednak, czy proponujemy pobieranie wymazu w kierunku LBC, która ma również taką przewagę nad cytologią szkiełkową, że z tego materiału, który laboratorium posiada, po otrzymaniu na przykład nieprawidłowego wyniku możemy jeszcze na przykład telefonicznie zdalnie zamówić z tej próbki już pobranej wynik w kierunku HPV. Więc to jest też przewaga nad cytologią szkiełkową, że z tej jednej próbki możemy wykonać 2 badania. Czyli od razu możemy stwierdzić, sprawdzić obecność wirusa HPV? Jak najbardziej. Myślę, że w chwili obecnej już rekomendacje powoli się zmieniają i zaczyna już przeważać szala na rzecz pobierania wymazów w kierunku HPV, a przynajmniej cytologii z HPV-em, czyli tak zwany co-testing, tak to określamy w naszej nomenklaturze medycznej, czyli 2 testy w jednym, cytologia i HPV. Więc taki co-testing ma już bardzo wysoką czułość, niemalże 100%, czyli możemy powiedzieć, że pobierając HPV wraz z cytologią z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że albo stan jest prawidłowy lub nieprawidłowy.
Jeżeli chodzi o współczesne rekomendacje, one również powolutku się zmieniają na rzecz wykonywania wymazów w kierunku HPV, nawet już bez pobierania cytologii, a w drugim etapie dopiero pobieranie cytologii. Natomiast to są rekomendacje, które mają wejść dopiero we wrześniu tego roku i pracuje nad tym zespół Towarzystwa Polskie Towarzystwo Ginekologiczno-Położnicze i takie rekomendacje mają wejść i to ma wejść w narodowy screening raka szyjki macicy, czyli pobieramy HPV, i dopiero jak HPV wyjdzie nieprawidłowy, będziemy pobierać kontrolnie cytologię. Troszkę musi się nasza mentalność zmienić, zarówno lekarzy, gdzie to wcale nie jest takie ewidentne, że wszyscy będą chcieli HPV pobierać, jak również całego społeczeństwa. Wiele lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cytologia jest podstawowym badaniem screeningowym w kierunku raka szyjki macicy, ale wkrótce to się zmieni i będziemy wprowadzać HPV, który będzie podstawowym narzędziem diagnostycznym raka szyjki macicy. Cytologia będzie już dodatkowym narzędziem. Z własnego doświadczenia wiem, że świadomość nawet lekarzy ginekologów dotycząca wirusa HPV bywa różna. Czy aktywne zachęcanie do szczepienia. Rzeczywiście tak jest, że wirus HPV odpowiada za 98%, tak, jako przyczyna powstawania raka szyjki macicy. A jeżeli ten test diagnostyczny jest skuteczniejszy niż ten screening na poziomie 60-70%, to może rzeczywiście warto by robić, jeżeli nie oba badania razem, to przede wszystkim ten HPV jako tak, pierwszy. Czułość badania HPV jest ponad 90%, czyli nawet jak wykonamy tylko test HPV, to on już potrafi nas ukierunkować, czy pacjentka jest w grupie ryzyka. Bo to jest pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, wykonując to badanie, interpretując to badanie. W momencie, kiedy wyjdzie wynik dodatni HPV, wówczas wiemy, że pacjentka jest w grupie ryzyka i albo musimy już podjąć się pewnych działań diagnostycznych, żeby zweryfikować, na jakim etapie infekcji pacjentka jest, czy coś jej zagraża w tym momencie, albo mamy powiedzmy możliwość takiego bardzo ścisłego nadzoru, ale na zasadzie spokojnego oczekiwania i monitorowania. Także uważam, że jest to niezwykle ważne badanie i tak jak mówię, wkrótce już zacznie obowiązywać screening właśnie tą metodą wykrywania wirusa HPV. Czym tak właściwie jest wirus HPV? Wirus HPV jest, tak jak sama nazwa wskazuje, cząstką wirusową, czyli nie jest to bakteria, nie jest to grzyb, jest to po prostu wirus. Tylko wirus, który rozwija się w pewnym określonym typie tkankowym, na przykład właśnie w tkankach nabłonka płaskiego szyjki macicy, a szczególnie właśnie w takiej strefie przejściowej między komórkami gruczołowymi z kanału szyjki macicy, a komórkami płaskimi na tarczy szyjki macicy jest taka bardzo malutka przestrzeń, jest ta granica między tkankami i ta granica nie jest taką stałą, sztywną granicą, tylko tam odbywają się bardzo intensywne podziały komórkowe i w tym miejscu właśnie albo tworzy się komórki nabłonka płaskiego, bardzo niedojrzałe, bardzo takie narażone właśnie na wnikanie tego wirusa właśnie do tych niedojrzałych jeszcze komórek nabłonka płaskiego, ponieważ komórki gruczołowe z kanału szyjki macicy jakby z tego kanału migrują i wychodzą jakby na zewnątrz kanału szyjki macicy. I tam
wtedy one zaczynają w tej strefie przejściowej właśnie zamieniać się w komórki nabłonka płaskiego. To jest to miejsce, gdzie właśnie początkowo powstają komórki metaplastyczne, czyli takie niedojrzałe i to jest punkt docelowy wirusa HPV i on szczególnie tam wnika. Albo wnika w miejscach, gdzie szyjka macicy jest uszkodzona, czyli właśnie miejsca mikrouszkodzeń. Dlatego kobiety współżyjące są narażone na infekcję wirusów HPV. Te mikrouszkodzenia szyjki macicy dają otwarte wrota dla wnikania wirusa. Kobiety, które są po porodach siłami natury, gdzie ta szyjka macicy jest uszkodzona, doznaje pewnych uszkodzeń, również jest punktem docelowym wirusa HPV i ma ułatwione wnikanie w pewne głębsze struktury komórkowe. Powiedzmy tak, że większość społeczeństwa przeszło infekcję wirusem HPV. Tak jak już wcześniej wspomniałam, HPV jest przenoszony drogą płciową, drogą kontaktów seksualnych. Głównie przenoszony jest właśnie na śluzie. Więc można powiedzieć, że większość z nas przeszła wirusa HPV w sposób bezobjawowy i u większości doszło do samowyleczenia. W jakimś niewielkim procencie populacji dochodzi do tak zwanej infekcji przetrwałej, czyli nie udało się przezwyciężyć siłami natury, właśnie siłami naszego układu immunologicznego, nie dało się zwalczyć tego wirusa. I ten wirus w formie przetrwałej cały czas znajduje się w pochwie, na powierzchni szyjki macicy, w kanale szyjki macicy i szuka miejsca i momentu, kiedy może wniknąć w komórkę szyjki macicy. I wówczas, jeżeli już jakby ten wirus jest w formie przetrwałej, znajduje się wiele lat w komórce szyjki macicy, może doprowadzić właśnie do wniknięcia do tej komórki i zaczyna w sposób niekontrolowany wpływać na tą komórkę. Bo on potrafi się ujawniać, prawda, w momentach obniżonej odporności. Czy to nie do końca tak? Powiedzmy, w momentach obniżonej odporności, czyli na przykład pacjentki z immunosupresją pod wpływem leków, które właśnie powodują obniżanie układu odpornościowego, albo pacjentki chorujące na HIV, tak, które też mają zaburzenia układu odpornościowego, one są bardziej narażone na infekcje przetrwałe wirusem HPV. Ich układ odpornościowy jest upośledzony, nie potrafi zwalczyć tego wirusa. Więc wirus ma tym bardziej większą siłę, może wnikać do komórek szyjki macicy i wówczas jego genom łączy się z genomem komórek i zaczyna powodować mutacje tych komórek, mutację genomową, mutację w zakresie właśnie jąder komórkowych szyjki macicy, co powoduje, że początkowo te jądra właśnie komórkowe są zmienione, są widoczne właśnie w cytologii, w badaniach histopatologicznych jako nieprawidłowe, a z czasem zaczynają tak zmieniać te komórki, że one się jakby wydobywają spod naszej kontroli, spod kontroli organizmu i zaczynają żyć własnym życiem, to znaczy stają się komórkami nowotworowymi, złośliwymi. Boisz się zabiegów medycznych? Wizyta u lekarza nie kojarzy ci się z niczym przyjemnym? Przejdź do Centrum Medycznego DCG i pozwól nam zmienić twoją perspektywę. Wejdź na dcgwroclaw.pl i umów się na konsultację. Twoje zdrowie będzie w najlepszych rękach. Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że wynik cytologiczny, to już badanie HPV, później jeszcze ocenia Pani w gabinecie. Wynik cytologiczny, tak, wynik cytologiczny przychodzi do gabinetu. Zazwyczaj czas oczekiwania to jest około 3 tygodnie na taki wynik i mając ten wynik w gabinecie sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, czy mam do czynienia z pewnymi zmianami, zarówno w zakresie cytologii, jak i wymazu w kierunku HPV. Co się dzieje w przypadku, gdy wyniki są nieprawidłowe? Jaka jest dalsza ścieżka diagnostyczna dla kobiety, która
Z badania wynikałoby, że ma jakąś styczność z wirusem HPV. Co powinna zrobić dalej? To jest bardziej jakby złożony problem. Istnieje szereg algorytmów postępowania właśnie w przypadku nieprawidłowych cytologii. Upraszczając to, możemy powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia w pierwszej kolejności, jeżeli pacjentka zrobiła HPV i cytologię, w pierwszej kolejności patrzy na wynik HPV, bo tak jak mówię, on jest bardziej czułym badaniem. Jeżeli wynik jest nieprawidłowy, zwracam uwagę wtedy na cytologię, jeśli pacjentka wykonała takie badanie i też patrzę, jaki jest wynik. I w zasadzie interpretacja tego co-testingu albo powoduje, że pacjentka pozostaje w obserwacji i wówczas zlecam takie badanie co-testing za 12 miesięcy. W międzyczasie zachęcam panią do wykonania szczepienia. Szczególnie rekomendowana jest szczepionka 9-walentna, która w sposób najszerszy zabezpiecza nas przed innymi typami wirusa. Możemy liczyć również na taki efekt immunizacji krzyżowej, czyli jakby immunizacja i zwalczanie jednego typu wirusa może również powodować niszczenie zupełnie innego, który nie znajduje się w tej puli antygenów szczepionkowych. Więc to są działania, które pacjentka może podjąć w trakcie oczekiwania na pobranie kolejnego wymazu. Czyli nie tylko dzieci powinny się szczepić przeciwko wirusowi HPV, ale także osoby dorosłe. I nawet wtedy, gdy już są zakażone tym wirusem. Tak jest. Towarzystwo ginekologiczno-położnicze jednak zachęca do tego, żeby pacjentki się szczepiły. W zasadzie nie ma przeciwwskazań do szczepienia. Obecność wirusa HPV nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Wiadomo, skuteczność tej szczepionki jest też mniejsza, ale jednak pewne działania możemy podjąć i to jest właśnie szczepienie. Powiedzmy, jest też taka granica wiekowa, gdzie zostały przeprowadzone badania na szczepionkach, na szczepionce właśnie tej 9-walentnej w kierunku HPV, to jest 45 rok życia, więc tu możemy pacjentki informować, że do 45 roku życia szczepionka jest przebadana. I ta skuteczność szczepienia istnieje. Po 45 roku życia nie ma przeciwwskazań, żeby proponować pacjentkom takie szczepienie, ale trzeba informować, że powiedzmy możemy się spodziewać mniejszej skuteczności na przykład podczas szczepienia. Jeżeli wynik cytologiczny czy wynik HPV jest pozytywny, to znaczy znajduje się ten wirus w naszym organizmie i jeszcze jeden z tych onkogennych, bo jest ich kilka rodzajów. Dzisiejsze testy pozwalają je wyróżniać i jednocześnie cytologia pokazuje ten HSIL, czyli że znajdują się tam komórki, to wówczas konieczna jest dalsza pogłębiona diagnostyka, prawda? Jak najbardziej. Właśnie ciekawe jest to, że nie potrzebujemy aż wyniku HSIL, żeby kwalifikować do pogłębionej diagnostyki, jaką jest kolposkopia. Wystarczy chociażby wymaz w kierunku HPV, który nam określa, że pacjentka jest nosicielem typu 16 lub 18. To są już takie bardzo wysoko onkogenne wirusy i zalecenia są takie, że jeżeli wykryjemy taki wirus, to możemy mimo prawidłowej cytologii kwalifikować pacjentki do kolposkopii i wykonywać takie badania, bo wtedy przy tego typu wirusach jednak ten nadzór musi być wyjątkowo czujny i skrupulatny. I niestety niejednokrotnie mimo prawidłowej cytologii przy infekcji wirusem HPV w badaniu kolposkopowym znajdujemy nieprawidłowe komórki, które wymagają naszej dalszej interwencji lub nadzoru.
W przypadku zmian już cytologicznych z kolei o charakterze HASIL, czyli zmian wysokiego stopnia, to już samo w sobie jest bezpośrednim wskazaniem do wykonania kolposkopii. Nie potrzebujemy dodatkowego wymazu w kierunku HPV, bo zmiana HASIL najprawdopodobniej jest związana z HPV-em, więc tu nie musimy jakby wydłużać czasu do diagnostyki pogłębionej. Już w sposób bezpośredni kierujemy do badania kolposkopowego, ale zalecane jest, żeby po takim badaniu kolposkopowym jednak taki wymaz w kierunku HPV wykonać. Boisz się zabiegów medycznych? Wizyta u lekarza nie kojarzy ci się z niczym przyjemnym? Przejdź do Centrum Medycznego DCG i pozwól nam zmienić twoją perspektywę. Wejdź na dcgwroclaw.pl i umów się na konsultację. Twoje zdrowie będzie w najlepszych rękach. Na czym polega takie badanie kolposkopii i w jaki sposób ono przebiega? Jak pacjent ma do niego się przygotować? Zabieg kolposkopii jest zabiegiem diagnostycznym. Wchodzi już w zakres takiej pogłębionej diagnostyki szyjki macicy, kiedy to mamy pacjentki już wyselekcjonowane właśnie z grupy wysokiego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy na podstawie wymazu w kierunku HPV i lub cytologii. I pacjentka powinna właśnie z grupy wysokiego ryzyka powinna wykonać badanie kolposkopowe. Jest to badanie, które wykonujemy, możemy wykonać w trybie ambulatoryjnym, tak? Nie potrzebujemy do tego pobytu szpitalnego. Specjalnie na szczęście nie trzeba przygotowywać się do tego zabiegu. Wystarczy, że pacjentka pojawi się. Preferujemy pierwszą fazę cyklu, aczkolwiek w drugiej fazie cyklu też jest możliwe wykonanie takiego badania, ale tak jak mówię, ta pierwsza faza cyklu to jest najlepszy czas, żeby takie badanie kolposkopowe wykonać. Prosimy pacjentkę, żeby kilka dni przed zabiegiem nie stosowała żadnych irygacji, nie współżyła, dopływkowych tabletek, żeby nie stosowała, żeby ta szyjka macicy była powiedzmy nienaruszona i jak najlepiej przygotowana do oceny. I na czym polega samo badanie kolposkopowe? Pacjentka odbywa całe badanie w pozycji ginekologicznej na fotelu ginekologicznym. Musi się wykazać pewną cierpliwością, ponieważ badanie trwa około 10 minut. Ta pozycja ginekologiczna wiąże się również z tym, że oceniamy szyjkę macicy, która jest ustabilizowana we wziernikach, tak? Więc musi też się wykazać taką cierpliwością i zaakceptować to, że ten wziernik w pochwie jest. I w pierwszej fazie badania przygotowujemy tą szyjkę macicy w odpowiedni sposób, oczyszczamy ją i oglądamy przy użyciu właśnie tak zwanego kolposkopu, czyli specjalnego urządzenia optycznego, które ma na celu jakby wizualne zbliżenie tej szyjki macicy, powiększenie obrazu, maksymalne powiększenie obrazu i ginekolog, kolposkopista, który ocenia, może bardzo szczegółowo tą szyjkę sobie pooglądać. Ocenia pewne elementy budowy, zarówno tej prawidłowej budowy szyjki macicy, jak również nieprawidłowości. To jest ten pierwszy etap. Później nadal pacjentka podlega właśnie takiej analizie wzrokowej. Polewamy szyjkę macicy specjalnymi preparatami, 3% kwasem octowym, gdzie musimy chwilkę odczekać, nawet 2-3 minuty, więc to też trwa. Więc kolposkopista też musi się wykazać cierpliwością i niezbyt szybko jakby wydawać diagnozę, tylko oczekiwać, aż szyjka się odpowiednio wybarwi i pokaże miejsca niepokojące kolposkopowo. I już w trakcie tej fazy kolposkopista powinien już ocenić, czy szyjka jest prawidłowa w ocenie kolposkopowej, czy mamy do czynienia ze zmianami pierwszego lub drugiego stopnia, które mogą odpowiadać właśnie tym zmianom LSIL lub HASIL, czyli zmianom wysokiego stopnia.
kolejnym etapie możemy lub nie musimy, polewamy szyjkę macicy takim preparatem, płynem Lugola. Wówczas też szyjka zmienia swoje zabarwienie, też pokazuje miejsca niepokojące. To jest takie uzupełniające badanie, tak jak mówię, może być wykonane, nie musi być. I z miejsc niepokojących na tarczy szyjki macicy pobieramy wycinki. I to już jest kolejna część naszego zabiegu. Wówczas pacjentka jest informowana, że przechodzimy już do tej bardziej inwazyjnej i zabiegowej części całego badania. Wcześniej przy użyciu bardzo cieniutkiej igiełki ostrzykujemy sobie miejscowo, znieczulamy szyjkę macicy po to, żeby badanie było jak najmniej bolesne. Podczas znieczulania rzeczywiście pacjentki odczuwają niewielki dyskomfort, określają to jako takie delikatne rozpieranie podbrzusza, ale dzięki temu możemy w sposób bezpieczny, bezbolesny pobrać wycinki z szyjki macicy przy użyciu specjalnych szczypczyków biopsyjnych. Pobieramy tą biopsję. To są 2-3 mm fragmenty tkanki, niezbyt głębokie, więc w zasadzie można powiedzieć, że pacjentki tej części badania już nie odczuwają. Jest oczywiście zawsze stres związany z samym badaniem, więc to są emocje i często pacjentki po samym zabiegu też mówią, że bardziej było to wywołane emocjami, pewne odczucia niż samym bólem. Ważne jest również pobranie biopsji z kanału szyjki macicy przy użyciu malutkiej łyżeczki. To się tak właśnie określa w nomenklaturze naszej medycznej. Pobieramy wyskrobinę z kanału szyjki macicy i ten materiał jest do osobnego pudełka, umieszczany w osobnym pudełku i te 2 preparaty histopatologiczne są wysyłane do laboratorium histopatologicznego. Do oceny histopatologicznej. Tak jest. I później przychodzi, a może zanim jeszcze kolejne etapy, to dopytam. Całość procedury badania kolposkopowego ile trwa? Zazwyczaj jest to około 10, być może 15 minut. 10-15 tak, minut. Bo to jest tak, trzeba dobrze ułożyć pacjentkę, trzeba założyć wziernik, pooglądać, więc to chwilę mija. Natomiast ja uspokajam panie, że sama ta część zabiegowa to jest naprawdę 5-minutowy zabieg, łącznie z ostrzyknięciem szyjki macicy. Chwilę trzeba poczekać, aż znieczulenie zacznie działać. Pobieranie wycinków to już są 3 sekundy, pobieranie biopsji z kanału szyjki to też są 3 sekundy. Także to są tylko takie momenty, gdzie pacjentka może odczuwać większy dyskomfort. Czyli jest zabieg w znieczuleniu miejscowym. Tak. I po tym znieczuleniu, które może być niekomfortowe, już jest całkowicie bezbolesny. W większości przypadków tak. Oczywiście odczuwanie bólu jest kwestią bardzo indywidualną, bardzo subiektywną, więc tu pacjentki, które na przykład wiedzą, że odczuwają ból bardziej intensywnie, zachęcam do przyjęcia na przykład na godzinę przed badaniem kolposkopowym leku przeciwbólowego, który zazwyczaj biorą. Może być to albo na przykład 2 tabletki paracetamolu, czyli 1 gram paracetamolu, albo na przykład ibuprofen forte, czyli 400 mg, czyli taką większą dawkę pojedynczą doustnie. Jak najbardziej jest to pewna też forma premedykacji farmakologicznej. A jakich, i rozumiem, wykonujemy badanie kolposkopowe. Już zakładam, że pani jako ekspert w samym badaniu potrafi ocenić, jakiego rodzaju są to zmiany, ale do tego przychodzi jeszcze badanie histopatologiczne, gdzie w laboratorium już ocenia się konkretne tkanki. Jakich informacji dostarcza badanie histopatologiczne i co w kontekście tych informacji później należy zrobić? Wynik histopatologiczny
oceniam nam, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w szyjce macicy. Właśnie z tych pobranych wycinków. Dlatego ważna jest szczegółowa, dobra ocena szyjki w kolposkopii, żebyśmy wiedzieli dokładnie, skąd mamy pobierać te wycinki. Ponieważ zmiany często na przykład lokalizują się w jakimś jednym konkretnym miejscu. Mogą być to zmiany 2-3 mm, bardzo niewielkie, dyskretne i akurat z tego miejsca musimy taką celowaną biopsję pobrać. Więc to jest zawsze jakby odpowiedź na naszą ocenę kolposkopową. Możemy albo ocenić kolposkopię jako prawidłową i w niektórych sytuacjach pobieramy wtedy wycinki losowe. Wtedy oczywiście możemy się spodziewać, że raczej nic złego w wyniku histopatologicznym nie będzie, ale czasem są zmiany, które nas zaskakują, mogą być oceniane jako nieprawidłowe. W momencie, kiedy kolposkopię oceniamy jako nieprawidłową, mamy zmiany 1. lub 2. stopnia i z tych miejsc pobieramy te wycinki, no poniekąd możemy się spodziewać, że histopatolog też w sposób nieprawidłowy oceni, to znaczy oceni ten materiał jako nieprawidłowe zmiany. Różnie bywa. Czasem bywa tak, że zupełnie jakby obraz kolposkopowy wydaje nam się nieprawidłowy, a wynik histopatologiczny jest uspokajający i na przykład histopatolog ocenia materiał jako zapalny. Więc tutaj powiedzmy była nasza w tym momencie nadmierna diagnoza. Tak, widzieliśmy ten obraz. Pamiętajmy, że kolposkopia jest badaniem też subiektywnym. Zależy od naszego postrzegania pewnego obrazu i interpretacji tego obrazu. Nie jest to proste, nie jest to takie zero-jedynkowe, więc tutaj czasami mamy takie wątpliwości właśnie, czy to jest miejsce nieprawidłowe, czy prawidłowe. Czasami właśnie z miejsc, w których mamy wątpliwości, pobieramy ten wycinek, żeby to wynik histopatologiczny był decydujący. I w zasadzie na końcu całej diagnostyki to wynik histopatologiczny jest decydujący i na podstawie tego wyniku histopatologicznego decydujemy o dalszych zaleceniach. Więc histopatologia może się zgadzać z tym, co widzimy w kolposkopii. Może nas uspokajać, bo histopatolog nie opisuje nieprawidłowości, albo na odwrót. Pobieramy, powiedzmy, zupełnie wydawałoby nam się prawidłowych miejsc, a wynik histopatologiczny jest nieprawidłowy. I jeżeli wynik histopatologiczny jest nieprawidłowy, no to już jest wskazanie, rozumiem, do zabiegu nieco bardziej inwazyjnego. Nie zawsze. Nie zawsze, dlatego że na przykład jeżeli podejrzewamy zmiany 1. stopnia, które odpowiadają zmianom L-SIL w cytologii, czyli tym zmianom niskiego stopnia śródnabłonkowym. Jeżeli tak to interpretujemy w kolposkopii i powiedzmy, że histopatolog jest zgodny z tym, co widzimy w kolposkopii i też ocenia te zmiany jako zmiany niskiego stopnia, co już... Czyli tak zwane CIN-1. Tak jest, w nomenklaturze właśnie histopatologicznej to już są zmiany śródnabłonkowe małego stopnia, CIN-1 w skrócie. Wówczas to jest stan, który wymaga obserwacji. Wtedy należy uspokoić pacjentkę, że mamy czas na obserwację, gdyż zmiany o charakterze CIN-1 mogą ulegać samoistnej regresji, mogą się wycofać. Więc nie jest to moment, kiedy powinniśmy jakby wdrożyć już leczenie zabiegowe, inwazyjne. Jest to też często, zdaje się, moment, w którym pacjentki już chcą wdrożyć to leczenie inwazyjne, bo jakakolwiek nieprawidłowość budzi niepokój. Budzi niepokój. Dlatego ważna jest rozmowa z pacjentką. Ważne jest wyjaśnienie pacjentce, jaka jest patofizjologia tych zmian. Należy pamiętać, że zmiany szyjki macicy, począwszy od infekcji wirusem HPV, aż do rozwoju zmian o charakterze wysokiego stopnia, czyli CIN-3, rozwija się to latami.
To są zmiany, które bardzo wolno postępują. Pacjentki się boją szybkiej progresji zmian, tak? Boją się, że w ciągu kilku tygodni lub miesięcy dojdzie do progresji, do nowotworu złośliwego. Uspokajam, że są to na szczęście zmiany, które bardzo wolno postępują i dlatego algorytmy pozwalają nam i rekomendacje pozwalają nam na taki monitoring wielomiesięczny. Zazwyczaj jest tak, że raz na 12 miesięcy wystarczy wykonać takie badanie, chociażby cytologię z HPV-em lub kolposkopię, żeby mieć pewność, że ta szyjka jest w dobrym nadzorze i monitoringu. Mówi się, że od infekcji wirusem HPV do powstania zmian o charakterze CIN3 mija od 3 do 10 lat, więc czasami pacjentki mogą powiedzmy nawet nie być w stanie zarejestrować, kiedy doszło do takiej infekcji wirusem HPV, bo to potrafią być takie lata odległe i nagle dowiadują się, że mają zmiany przednowotworowe szyjki macicy, co jest zawsze szokującą informacją. Tak, zdecydowanie. A jeżeli natomiast badanie histopatologiczne pokazuje wyniki CIN2? CIN2 jest pewnym wariantem rozpoznania HASIL, czyli zmian śródnabłonkowych wysokiego stopnia. Powiedzmy, one się mieszczą w jednej puli razem ze zmianami o charakterze CIN3. I zazwyczaj właśnie zmiany CIN2, CIN3 zachęcamy do już leczenia zabiegowego, gdyż jakby regresja tych zmian, wycofywanie się tych zmian jest mniej prawdopodobne. Tak? Jest większa szansa, że zmiany będą progresować do raka inwazyjnego niż do wycofywania się. Aczkolwiek jest taki powiedzmy możliwość jakby monitorowania pacjentek ze zmianami o charakterze CIN3 w szczególnych sytuacjach. Na przykład jeżeli mamy do czynienia z bardzo młodą pacjentką, która obawia się, że zabieg może wpływać na przyszłą ciążę w sposób negatywny, tak, skutkować ryzykiem poronień czy porodów przedwczesnych. Bo każdy zabieg to jest w zasadzie w jakimś stopniu zabieg związany z wycięciem, tudzież wypaleniem fragmentu szyjki macicy, zgadza się? Zabiegi, które leczą zmiany o charakterze CIN2, CIN3 to są zmiany, gdzie wycinamy fragment szyjki macicy. Nie wypalamy zmian na szyjce macicy, gdyż tak zwane wypalanie zmian nie skutkuje wycięciem tego fragmentu tkankowego, który możemy poddać analizie histopatologicznej. Rozumiem. Więc nie możemy wypalać tych zmian, bo wtedy zupełnie nie mamy kontroli nad tym, co wypaliliśmy, z jakim marginesem, czy wszystko jest dokładnie wypalone, więc już jakby takiego leczenia już nie stosujemy. Stosujemy wycięcie fragmentu szyjki macicy albo wycięcie metodą LIP, czyli za pomocą specjalnej pętli elektrycznej, albo już powiedzmy bardziej zaawansowany zabieg konizacji szyjki macicy, czyli wycięcie fragmentu szyjki w formie stożka przy użyciu noża zimnego, takiego chirurgicznego noża. Tak. Te zabiegi są bardzo popularne, zwłaszcza w prywatnym systemie zdrowia. Pacjentki często decydują się na te zabiegi w trybie ambulatoryjnym. Przede wszystkim dlatego myślę, że po pierwsze procedura trwa dużo szybciej, nie trzeba przechodzić całej tej procedury umawiania się do szpitala. Dokładnie. Tylko jednego dnia i po paru godzinach można opuścić, jeżeli nie ma przeciwwskazań, centrum. Natomiast mówi się o dwóch metodach. Mówi się o LIP-ie tak zwanym, jest jeszcze LLETZ. LETZ, w skrócie mówimy LETZ. LETZ, placówki o tym mówią różnie. Albo naprzemiennie mówią. Albo naprzemiennie, dokładnie. Właśnie. Dla kogoś, dla kogo to jest nieoczywiste i czuje się trochę zgubiony. Czym się różnią te metody? I w zasadzie mówimy o podobnym zabiegu, prawda? Dokładnie. Generalnie to jest podobny zabieg, jakby z takiego technicznego punktu widzenia
Jest to dosyć podobny zabieg, czyli używamy właśnie tej pętli elektrycznej celem wycięcia fragmentu szyjki macicy. Zabieg LIP jest bardziej takim zabiegiem diagnostyczno-leczniczym, kiedy to w kolposkopii widzimy nieprawidłowości. Tam możemy właśnie ten konkretny fragment szyjki macicy wyciąć z tą nieprawidłowością, którą widzimy i zamiast pobierania na przykład biopsji. Tak, możemy za pomocą pętli ten fragment sobie usunąć i wysłać do badania histopatologicznego. Z kolei LEC już jest troszkę jakby szerszą metodą, też przy użyciu pętli elektrycznej, też mało inwazyjną, którą możemy wykonać w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu miejscowym, czyli cały czas jakby jesteśmy na poziomie leczenia ambulatoryjnego, mało inwazyjnego. Natomiast przy metodą LEC usuwamy cały fragment tak zwanej strefy przejściowej szyjki macicy, czyli tych miejsc, gdzie najprawdopodobniej dochodzi do tych zmian przednowotworowych szyjki macicy. Czyli powiedzmy większy fragment szyjki macicy jest wtedy wycinany, ale nadal pętlą elektryczną i nadal jest to zabieg mało inwazyjny, który można powiedzieć, że już w badaniu kontrolnym, jak widzicie, pacjentki nawet wydawałoby się po dużych wycięciach pięknie się goją i naprawdę szyjka macicy już po miesiącu od zabiegu wygląda niemalże tak, jakby nigdy tam żaden zabieg nie był przeprowadzony. Także szyjka macicy ma niesamowite właśnie zdolności do regeneracji i dzięki temu możemy takie zabiegi przeprowadzać. Czy zabiegi LIP tudzież LEC w jakiś sposób wpływają na ryzyko późniejszego zachodzenia w ciążę? Każdy zabieg inwazyjny, chirurgiczny, nawet mało inwazyjny wiąże się z ryzykiem powikłań. Jest to nieuniknione. Na szczęście zabiegi mało inwazyjne wiążą się z mniejszym ryzykiem powikłań. Można powiedzieć, że około 1-2% pacjentek poddanych tym zabiegom doświadcza pewnych powikłań. Najczęściej są to obfite krwawienia z dróg rodnych. W drugiej kolejności mogą być to różne stany zapalne, które pojawiają się w zakresie kanału szyjki macicy, czy pochwy, czy nawet jamy macicy. Konsekwencją zabiegu mogą być również tak zwane stenozy kanału szyjki macicy, czyli zarośnięcie kanału szyjki macicy. To też jest pewne powikłanie tego zabiegu. Jeżeli chodzi o późne powikłania położnicze, czyli częste poronienia, porody przedwczesne, wiążą się raczej z zabiegami konizacji szyjki macicy, czyli tam, gdzie troszkę głębiej musimy wyciąć szyjkę macicy, musimy troszkę więcej kanału szyjki macicy wyciąć, jednak głębiej wnikamy w strukturę szyjki i więcej jej wycinamy. Więc tutaj możemy się spodziewać, czy informujemy pacjentki, że ryzyko na przykład niewydolności cieśniowo-szyjkowej w potencjalnej przyszłej ciąży jest większe, a z niewydolnością wiąże się ryzyko porodu przedwczesnego lub na przykład późnych poronień. Więc pacjentka musi być świadoma tego typu powikłań. Natomiast wycięcie fragmentu szyjki macicy metodą pętlową LIP, LEC, to ryzyko jest, uważam, mniejsze, ponieważ ten fragment szyjki macicy wycinany w czasie zabiegu jest bardzo powierzchowny, czyli raczej idziemy tutaj w szersze wycięcie zmiany niż w głębsze. Ale zdarzają się rzeczywiście sytuacje, że jeżeli podejrzewamy, że zmiana wnika do kanału szyjki macicy, to czasem taki margines jakby odkanałowy też musi być pobrany, ale nadal są to niewielkie fragmenty tkankowe, które nie powinny tak naprawdę skutkować aż takimi poważnymi konsekwencjami położniczymi.
Jeżeli pacjentka zdecyduje się na taki zabieg LIP-LEC w placówce prywatnej, jak wygląda taki dzień zabiegu? Zachęcam pacjentki do przychodzenia na zabieg w pierwszej fazie cyklu. To tak jak do kolposkopii, do badania cytologicznego, jednak ta pierwsza faza cyklu. Tego dnia pacjentka może przyjąć właśnie tabletkę przeciwbólową, albo w placówce jest podawana tabletka przeciwbólowa jako taka wstępna premedykacja farmakologiczna. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, czyli znowu wracam do sytuacji tak jak w kolposkopii. Chociaż w kolposkopii znieczulenie podajemy bardzo powierzchownie, cieniutką igiełką, więc jest troszkę lżejsze. W czasie zabiegu metodą LIP znieczulenie podajemy już w struktury okołoszyjkowe, które znajdują się głębiej. Jest to takie właśnie znieczulenie nasienkowe, okołoszyjkowe, które też daje świetne rezultaty. To odczuwanie bólu podczas zabiegu jest znikome. Praktycznie jak rozmawiam z pacjentkami i próbuję się dowiedzieć, tak, jakie były ich odczucia podczas zabiegu, zazwyczaj opisują jako właśnie ciepło, które przechodzi w podbrzuszu, jako takie igiełki, które też gdzieś tam doskwierają. Natomiast sam moment nacięcia tkanek jest 3-sekundową procedurą, góra 5-sekundową. Jakby cała procedura jest opisywana jako 15-30 minutowa z racji tego, że pacjentkę też należy przygotować, położyć na fotelu, znieczulić. Tak? Ta procedura znieczulenia też jest bardziej czasochłonna. Należy się wykazać cierpliwością, chwilę odczekać, aż znieczulenie zacznie działać. Więc to wszystko wymaga czasu, natomiast już sam moment nacięcia jest krótką chwilą, krótkim momentem. Zazwyczaj pacjentka jest informowana, że właśnie w tym momencie dokonuje się ten zabieg. Pacjentki są bardzo zdyscyplinowane, zazwyczaj jakby poddają się tej presji i leżą bez ruchu w czasie całego zabiegu. Wiedzą, że muszą współpracować z lekarzem, bo to jest podstawa do tego, żeby ten zabieg przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym. Pacjentka musi wiedzieć, po co ten zabieg robi, że jakby odczuwanie tego zabiegu nie powinno być na tyle niekomfortowe, żeby nie była w stanie wytrzymać na fotelu bez ruchu. Czy jeżeli ktoś uważa się za osobę wyjątkowo wrażliwą, może też wybrać inną formę znieczulenia? Jak najbardziej. Myślę, że nawet powinna. Tak jak już wcześniej wspomniałam, sukces tego zabiegu polega na dobrej współpracy i porozumieniu między lekarzem, który wykonuje zabieg, a pacjentką, która leży na fotelu ginekologicznym. No chociażby fakt, że ma leżeć nieruchomo, tak, jest bardzo ważny. W momencie, kiedy pacjentka odczuwa ból, chociażby przy założeniu wziernika, już jakby warunkuje to, że może być problem w czasie całego zabiegu, tak? Na przykład przy znieczuleniu, które w zasadzie jest jakby założenie tego znieczulenia nasienkowego jest takim najbardziej niekomfortowym momentem. Jak już znieczulenie działa, pacjentki są naprawdę spokojne i cały zabieg przebiega bez problemu. Ale pacjentki właśnie, które są bardziej wrażliwe, wiedzą, że badanie ginekologiczne jest dla nich trudnym doświadczeniem, bólowym, jak najbardziej mogą wybrać formę znieczulenia ogólnego, które też w trybie ambulatoryjnym, chociażby w naszej placówce jest wykonywane. Wtedy pacjentka umawia się z anestezjologiem, który kwalifikuje do znieczulenia. Wówczas pacjentka w czasie całego zabiegu śpi i absolutnie nie odczuwa ani bólu, ani też nie jest świadoma, więc jakby te elementy
już samego stresu związanego z pobytem na sali zabiegowej są absolutnie zredukowane do zera. I wówczas taki zabieg można spokojnie przeprowadzić bezpiecznie w trybie ambulatoryjnym. Czyli pacjentka przychodzi, ewentualnie się premedykuje lekiem przeciwbólowym. Wykonywany jest zabieg, który razem z przygotowaniem trwa około 30 minut i później w zależności od rodzaju znieczulenia i samopoczucia pacjenta odpoczywa w sali na łóżku pozabiegowym, dopóki nie zostanie wypuszczony bezpiecznie do domu. Ile mniej więcej po takim zabiegu jeszcze należy odpoczywać i leżeć? To jest też kwestia bardzo indywidualna. Jakby ten element już właśnie pozabiegowy zazwyczaj to już o tym decyduje sama pacjentka. A standard, jak to zazwyczaj? Powiedzmy po znieczuleniu ogólnym, to już anestezjolog też określa, zazwyczaj to jest, wydaje mi się, do 2 godzin, żeby ten pacjent jednak leżał w takiej obserwacji. Musimy zobaczyć, że pacjent dobrze funkcjonuje, jest w logicznym kontakcie, nie kręci mu się w głowie, jest w stanie samodzielnie wstać, ubrać się i wyjść. Tak? Musimy jakby ten stan ocenić. Jeżeli chodzi o znieczulenie miejscowe, to wręcz tutaj muszę pacjentki mocno przytrzymywać, bo one już po samym zabiegu chcą iść do domu, zanim dostaną tak zwany wypis. Tak? Po zabiegu niezbędne jest, żeby pacjentka otrzymała dokumentację medyczną z przebiegu zabiegu. Cały opis zabiegu jest przedstawiony w takiej dokumentacji medycznej. Pacjentka również może prosić o wypisanie tak zwanego zwolnienia lekarskiego. Także jak najbardziej po tego typu zabiegach przysługuje takie zwolnienie lekarskie i to też już jest kwestia indywidualna, w zależności od tego, jaką pracę pacjentka wykonuje. Jeżeli to jest bardziej intensywna praca lub fizyczna, zachęcam, żeby jednak te 2 tygodnie posiedzieć w domu. W ciągu tych 2 tygodni pani może spodziewać się wzmożonego krwawienia z dróg rodnych, pewnego rodzaju brudzenia, więc musi mieć ten komfort, że w każdej chwili może po prostu monitorować ten stan i nie być ograniczona przez pewne czynniki, które są w pracy, tak? Takie mało komfortowe dla kobiety. A nawet jak się takie pojawiają, to zawsze ma pacjentka jednak kontakt z placówką i z lekarzem i w razie czego może... Jak najbardziej. Pacjentki wiedzą, że w razie jakichś nieprawidłowości, jakichś wątpliwości mogą dzwonić do naszej placówki i informować o tym. Wówczas panie natychmiast kontaktują się z lekarzem i proszą o jakieś takie wyjaśnienie tej sytuacji, o jakąś poradę, co pacjentka może wtedy zrobić. Pamiętajmy, że nie jesteśmy placówką całodobową, nie pracujemy w trybie ostro-dyżurowym. To jest ważna informacja. Powiedzmy do jakichś godzin pracy, planowej pracy placówki pacjent może się kontaktować. Niestety w pewnych godzinach już tego kontaktu nie ma ani z lekarzem, ani z placówką. Więc wtedy pamiętajmy, że w każdej chwili pacjentka, która ma wątpliwości, czuje się źle, może pojechać na SOR ginekologiczny. Do każdego szpitala, który dysponuje takim SOR-em ginekologicznym, może się pojawić, wręcz musi, jeżeli czuje, że jest coś nie tak i jej stan zdrowia ulega pogorszeniu. Jeżeli ktoś jednak chciałby wybrać ścieżkę szpitalną i wykonać taki zabieg w szpitalu, to jakie kroki musi po kolei podjąć? Mogę powiedzieć, jak wygląda standardowa procedura kwalifikacji, ustalania terminu zabiegu do tego typu zabiegów, właśnie w trybie jednodniowym. Już nie ambulatoryjnie, bo to odbywa się już na oddziale szpitalnym. Na podstawie szpitala, w którym pracuję, na podstawie szpitala wojskowego. Procedura jest kilkuetapowa. Najpierw
wymagana jest rejestracja do poradni ginekologii onkologicznej, gdzie tam pacjentki są kwalifikowane do zabiegu. Ustalany jest dopiero termin samego przyjęcia do szpitala na oddział. Pacjentka musi być wpisana w kolejkę oczekujących zgodnie z wymogami i wówczas dopiero może oczekiwać na przyjęcie na oddział właśnie w wyznaczonym, zaplanowanym terminie. Dostaje również informacje, jak przygotować się do tego zabiegu. W wyznaczonym dniu pacjentka zgłasza się w godzinach rannych do szpitala. Tam musi przejść przez element rejestracji w takiej ogólnej rejestracji szpitala. I w momencie, kiedy już jest zarejestrowana, zgłasza się na oddział. I również jest tam procedura przyjęcia pacjenta do oddziału. Musimy z pacjentką przeprowadzić szczegółowy wywiad, jeszcze raz pacjentkę zbadać, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy pacjentka kwalifikuje się do zabiegu, no bo jednak ostateczna kwalifikacja odbywa się w dniu zabiegu, przed samym zabiegiem. Pacjentka otrzymuje formularz zgody, zapoznaje się z nim, podpisuje i w odpowiednim momencie, ponieważ takich zabiegów w ciągu dnia odbywa się wiele, więc w jakimś tam swoim zaplanowanym momencie w ciągu dnia jedzie na salę zabiegową, gdzie odbywa się zabieg LIP. I w zasadzie już po zabiegu również oczekuje na dokumentację medyczną i powiedzmy około godziny 15 czy do godziny 15 pacjentki wychodzą do domu. Czyli zauważmy, że jakby zabieg nie jest krótkim elementem całego pobytu pacjentki w oddziale. Tak? Musi zgłosić się w godzinach rannych, około godziny 15 dopiero wychodzi do domu. Czyli musi sobie zaplanować cały dzień praktycznie na wykonanie takiego zabiegu. Czy inny zabieg ginekologiczny, taki też często kierowany do szpitala ze względu na znieczulenie przez niektórych lekarzy, ginekologów, jak histeroskopia diagnostyczna, też jest zabiegiem jednodniowym? Jak najbardziej. Histeroskopia diagnostyczna jest zabiegiem w trybie jednodniowym, jeżeli chodzi o warunki szpitalne. Natomiast z dużym powodzeniem można taki zabieg wykonać w trybie ambulatoryjnym i też nie jest wcale wymagane znieczulenie ogólne do takiego zabiegu. Jeżeli pacjentka jest w stanie właśnie znieść chociażby wziernik, który się zakłada w czasie takiego zabiegu, to również przy użyciu pewnych technik znieczulających, premedykacji farmakologicznej, jak najbardziej taki zabieg możemy zrobić również w trybie ambulatoryjnym. Właśnie spotkałem się z taką opinią lekarzy, głównie lekarzy już bardzo doświadczonych wiekiem i stażem, że kierują do szpitala do znieczulenia ogólnego, do zabiegu histeroskopii diagnostycznej, właśnie z tego względu, że jest to zabieg niezwykle bolesny. Myślę, że jednak dzisiaj to wygląda nieco inaczej. Zależy wszystko od tego, od techniki znieczulenia. Jeżeli nie podejmuje się żadnych technik znieczulenia, tylko mamy do czynienia z podażą leków przeciwbólowych, to rzeczywiście zabieg histeroskopii, nawet diagnostycznej, może być bolesną procedurą. Pamiętajmy również o progu bólowym każdej pacjentki, o indywidualnych kwestiach odczuwania bólu. Też nie zachęcam pacjentki, które są bardzo delikatne i wrażliwe, nawet które źle znoszą sam pobyt w placówce medycznej czy w szpitalu. Raczej chyba znieczulenie ogólne byłoby preferowane. Natomiast w większości przypadków znieczulenie miejscowe jest wystarczające. Wystarczy odpowiednie znieczulenie właśnie nasienkowe, okolicy szyjki macicy, odpowiednimi lekami, które dają bardzo dobre rezultaty, bo w zasadzie w histeroskopii najtrudniejsze w kontekście bólowym jest znieczulenie. Pacjentki najbardziej to odczuwają właśnie takie rozpieranie w podbrzuszu, trochę jak bolesna miesiączka, to jest jakby ból tego typu.
I kolejnym momentem takim trudniejszym jest moment, kiedy trzeba przejść narzędziami i wypreparować sobie kanał szyjki macicy, czyli stworzyć sobie drogę do tego, żeby móc wejść narzędziem do jamy macicy. Ponieważ szyjka macicy właśnie zazwyczaj jest taka wąziutka, kanał szyjki jest mały, więc niejednokrotnie trzeba troszeczkę tą szyjkę rozszerzyć i ten moment właśnie jest też momentem, który różnie pacjentki doświadczają. Trochę odeszliśmy od tego, ale od tego naszego ciągu czy procesu, czy etapów diagnostyki usuwania zmian nowotworowych w obszarze szyjki macicy w kierunku tej histeroskopii, ale byłem ciekaw, jak to jest faktycznie z tym znieczuleniem. Chciałbym zapytać jeszcze o to, w którym momencie jednak pacjenta kieruje się do ośrodków onkologicznych. Czy to w momencie już stwierdzenia raka inwazyjnego, czy wcześniej? Ośrodki onkologiczne, a konkretnie oddziały ginekologii onkologicznej zajmują się zarówno stanami przednowotworowymi, też zależy jakby od profilu jakby działalności samej placówki, ale rzeczywiście jeżeli my w trybie ambulatoryjnym otrzymujemy wynik histopatologiczny, który potwierdza nam nowotwór złośliwy z szyjki macicy, bo o tym mówimy, tak, o szyjce macicy, to powinniśmy w trybie pilnym wysłać pacjentkę do oddziału ginekologii onkologicznej, bo to jest pierwsze miejsce, w którym pacjentka powinna pojawić się do dalszej diagnostyki i do dalszych decyzji co do jej stanu. Chciałbym zapytać jeszcze o profilaktykę i o szczepienia przeciwko HPV, tak kończąc trochę ten nieprzyjemny wątek, bo jest to niewątpliwie wirus, na który istnieje szczepienie i uodparniając całe społeczeństwo de facto możemy mieć wpływ na to, że on będzie występował w mniejszym stopniu i mniej kobiet narażał na właśnie ryzyko nowotworów. Kto powinien się szczepić i kiedy? Tak, w kontekście zdrowia publicznego niewątpliwie szczepienie w kierunku HPV ma bardzo duże znaczenie. Dla nas takim modelowym społeczeństwem jest Australia. Właśnie ten model australijski zawsze się nam na wszystkich konferencjach przedstawia jako ten, który już dawno temu zaczął szczepienie zarówno dziewczynek, jak i chłopców, co wcale nie było takie ewidentne, że chłopców też należałoby szczepić. Więc tam już dokonuje się wieloletnich obserwacji na temat skuteczności szczepienia. I ta skuteczność jest ogromna, co przejawia się zdecydowaną redukcją pojawiania się stanów przednowotworowych szyjki macicy czy nowotworów szyjki macicy. Niejednokrotnie lekarze z krajów chociażby skandynawskich, gdzie też tamten poziom zachorowalności jest bardzo niski z uwagi na wczesną profilaktykę i wykrywanie nowotworów, stanów przednowotworowych szyjki macicy, bo pamiętajmy, że badając się, dokonując profilaktyki, naszym celem jest wychwycenie stanu przednowotworowego, czyli zanim dojdzie do rozwoju szyjki macicy. Więc nowotwór szyjki macicy jest takim nowotworem, gdzie naprawdę mamy bardzo dobre narzędzia do wychwytywania stanów, zanim rozwinie się nowotwór złośliwy. Więc to jest niesamowite, że możemy bardzo dobrze kontrolować i monitorować ten stan. To jest pocieszające.
Więc koledzy z Skandynawii muszą przyjeżdżać do krajów powiedzmy niżej rozwiniętych. Powiedzmy w Polsce niestety też jeszcze jest wysoki odsetek nowotworów złośliwych szyjki macicy, więc tutaj też mogą jakby nabrać doświadczenia w tym kontekście, bo w tych krajach właśnie rozwiniętych jednak już zachorowalność jest zdecydowanie mniejsza niż w Polsce. Kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, chciałbym jeszcze Panią zapytać o to, czy jest może jakieś takie jedno przesłanie albo jedna myśl, którą chciałaby Pani, aby słuchacz czy słuchaczka z dzisiejszej rozmowy wyniosła? Drogie Panie, badajmy się. Tak, to jest najważniejsze. Nie bójmy się tego badania. Mówię głównie o badaniu cytologicznym, o wykonywaniu wymazów w kierunku HPV. Jest to badanie szybkie, jest to badanie niebolesne, dające duże możliwości kontroli nad swoim stanem zdrowia w kontekście rozwoju raka szyjki macicy. Pozwólmy, żebyśmy to my nadzorowały i monitorowały ten stan, a nie żeby nowotwór monitorował nas i nas niestety dopadł. Piękne przesłanie. Badajmy się. Tak jest. Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy też słuchaczy. Pozdrawiamy. Do widzenia. Do widzenia.